Pamiętaj, to co było w poprzednim kraju, to już jest za tobą. Teraz jest nowe rozdanie i po prostu trzeba jechać zgodnie z nowymi zasadami. My się dopiero tego kraju uczymy. Kompletnie nie wiemy, czego się spodziewać. Łapiemy stopa, a tu takie towarzystwo, pawian. Do dupy jest, bo każdy, kto się zatrzymuje, to jest taksówkarz. Musimy się stąd wydostać, przynajmniej 20 km już. Mam nadzieję, będzie normalniej. Na razie money. Taxi. Pamiętasz tę nazwę miejscowości? Tak, Lupane i Hwangę. Hwangę jest bliżej, pytaj o Hwangę. Co robimy? Łapiemy osobówki? Łap wszystko i pytaj Hwangę for free i już, na takiej zasadzie. O, ten będzie. Dawaj go, pełna ekologia, bierzemy. Podrzucił nas pan na rogatki. Kilkanaście kilometrów, ale zawsze coś. No to już chyba będzie łatwiej złapać stopa. No i ruszamy, zaczynamy kolejny dzień w kolejnym kraju. Z Victoria Falls na rogatki udało się błyskawicznie, naprawdę chwila, moment i pan nas zabrał. Teraz siedzimy i trochę utknęliśmy. Może, no miejsce wydaje się i dobre i złe. Dobre, bo jest szeroki zjazd, ale złe, bo rozpędzeni tutaj jadą z góry. I razem z Maćkiem stwierdziliśmy równocześnie, kurde, to samo, że musimy się zresetować, bo nasze nastawienie było takie, że zatrzymał się facet osobówką sam, a my do niego nie chcemy taksówki. On mówi, zawiozę was za darmo, a my o! Musimy zapomnieć o tej historii z taksówkarzami. No i siedzimy sobie tutaj, znaczy Maciek stoi, ja siedzę. I łapiemy przed nami 700 km. Mapa pokazuje 9 godzin, więc już do nocy. Jeżeli w ogóle byśmy trafili w transport ciągły, co jest niemożliwe, to gdzieś po drodze będziemy nocować. To w ogóle nie ma bata. Autobusu nie bierzemy tak jak tutaj ta pani, co czeka. A Maciek mówi, pogadamy o 19. A ja o 19 biorę namiot, tam rozstawiam w krzakach i mam to w pompie. O, ten się zatrzyma. Jedzie powoli. To jest ciekawa taka psychologia. Machamy ręką, o, i gość zwalnia i nas obserwuje i patrzy i myśli. Patrz jak kopci. Tutaj jest takie miejsce, gdzie tiry się zatrzymują na noc, no i rano ruszają, ale syfu narobiły, a my tu próbujemy łapać. No, ale łapiemy dalej i nagrywamy. No, siedzimy na tym stopie z Maćkiem już chyba z godzinę albo nie wiem, 45 minut i nic. I mówimy, dobra, jak do wieczora nikt się nie zatrzyma i nas nie zabierze, to spierdzielamy do Botswany, no bo przyszliśmy za siłę. Ale chcieliśmy rozkminić ten kraj, o co tutaj chodzi, dowiedzieć się, dlaczego nie mają swojej waluty, dlaczego żarcia nie ma, dlaczego to żarcie jak już jest jakieś, to jest tak koszmarnie drogie. Chcieliśmy właśnie sprawdzić i dowiedzieć się. No a moglibyśmy to zrobić właśnie jadąc w głąb kraju. Więc nie wiem, idę ja teraz trochę połapię. W końcu po godzinie goście nas podrzucą 5 km, zawsze coś. My się dopiero tego kraju uczymy. Kompletnie nie wiemy, czego się spodziewać. No ale zobaczymy. Jedziemy w głąb, oddalamy się od granicy. Ale pięśnie tutaj na tym dachu. No i tu zatrzymał nas wesoły ziomal Tambo. I jedziemy z nim jakąś opancerzoną furą. On jest jakimś żołnierzem chyba albo coś. Podrzuci nas może nie super daleko, ale zawsze coś. Bardzo ciekawy człowiek, ma bardzo ciekawą czapkę. Zaraz go o nią zapytamy. I ten mundur w ogóle, tak jak jakiś wojskowy, ale nie wiem. Greetings to you all in Europe. From Zimbabwe Yeah. and Africa Yes. in general. Thank you. You might never know, maybe last night they broke the fence and they went out. Then you could be the nearest person to be attacked. Because there are crows of lions somewhere where you are parked. To on nas zabrał z miejsca, gdzie grasują lwy. A ta droga, już wiem czemu teraz było napisane, że to zajmie 10 godzin. Bo zobacz jakie dziury. Jedziemy 10 za godzinę.
taka droga. Park Narodowy jest po prawej stronie, ale spodziewamy się zwierząt z każdej strony. How is possible that you have only 5 children? Perfect. I see that you are very funny man. You talk and think about woman all the time. It's nice. I'm exposed to that field. I have knowledge and experience about it. Tell us about your experience. Ale zabawny gość. Ja pierdolę, że jeszcze w tej czapce siedzi, a ta czapka to jest z jakiegoś kościoła, bo on jest z jakiegoś kościoła i cały czas nam mówi o kobietach i o Bogu. No i to w ogóle jakiś szalony mix. Carry opens doors. Yes, yeah. Hey, my friend, you come back to his safety. This woman loves me. Something's coming up into my mind. You start laughing. Are you serious? Jeśli jesteś kobietą i podróżujesz autostopem po Afryce z takim kierowcą, to powinnaś zacząć się bać. Jeszcze mam taką refleksję na temat Zambii. Pamiętam, generalnie tam jest bardzo dużo Chińczyków. Co chwilę chińska firma, polegająca na tym, że to jest kopalnia i ludzie z Zambii się cieszą i lubią Chińczyków, bo oni im dają pieniądze, ale de facto nie mają kompletnie żadnej kontroli nad tym, co Chińczycy eksploatują i wydobywają. I to jest prawdopodobnie tak, że oni po prostu na potęgę tam diamenty, złoto i różne inne minerały kopią i tych kopalni tam jest naprawdę multum, tego się nie da opisać, od gigantycznych, potężnych przez jakieś tam nielegalne, gdzie ludzie sobie w buszu kopią. No i rzeczywiście Chińczycy trzymają łapę nad tym. I to jest taka dosyć ciekawa historia, że rzucają jakieś tam ochłapy z tego, a sami po prostu eksploatują na potęgę. Zambia jest tak samo zresztą jak Kongo, zasobna w gigantycznej ilości minerałów i kamieni szlachetnych. No i niestety wielcy tego świata to wykorzystują. Na pewno w Kongu jest totalna rozpierducha, inaczej tego się nie da nazwać. Tam naprawdę i rebelianci, i policja, i wojsko, i osoby cywilne wychodzą z bronią na ulicę i po prostu żądają pieniędzy i trzeba płacić. Każdy kierowca tira to mówi. Natomiast w Zambii oczywiście jest dużo większy porządek, jest to bardziej układane wszystko, ale te kopalnie są na każdym kroku. O, tu on mówi, że w ich kraju, w Zimbabwe, też jest mnóstwo kopalni. Od dużych po najmniejsze, jednoosobowe, każdy kopie co chce, kobalt, cynk, miedź, diamenty, złoto, wszystko. Nawet mówi, że jak będziemy jechać, to może nam pokaże jakąś taką małą kopalnię, ale mówi, że no tutaj nie ma Chińczyków, oni tutaj nie weszli do tego kraju i ich nie ma. 7 zasad życia, które wymyślił. Potwierdzam. Na tej kartce są same mądre rzeczy. Przeczytałem. Myśmy myśleli, że to będzie jakaś indoktrynacja i opowiadanie o Bogu, bo Pan jest taki mocno, że tak powiem, zafiksowany na to. Ale nie, to są naprawdę bardzo neutralne, fajne, mądre rzeczy. Wszystko przeczytałem, wszystko zrozumiałem i zgadzam się w 100%. Podpisuję się pod tym 2 rękami. Naprawdę. Fajna historia, on to pewnie gdzieś wyczytał, ale on twierdzi, że on to sam wymyślił. Jeżeli tak, to wielki szacunek. W internecie pełno jest takich historii, ale ta jest to tutaj z Afryki, z głębi Afryki. Pan
Powiedział, że sobie tą karteczkę zachował na pamiątkę, co też zrobię. I będzie dalej ze mną podróżować po Afryce i nawet wróci do Europy. Bardzo fajnie. So, very good. Thank you very much. Thank you very This much. is very good. Thank you. Really. Yeah, very.